Dobra, zaczniemy od olejów. Może także to będzie Dobra. Damian Oleje. Klasnęło. Słucham. Okej. To ja się może najpierw przywitam. Cześć, to jest Damian. Cześć. Tak, Damian do tej kamery, tu plan ogólny. Ja jestem Marek, Damiana Śmigielskiego, być może kojarzycie z TVN-u jeszcze kiedyś. Znalazł Tak. się taki człowiek, który prosił, żeby Cię pozdrowić. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. TVN Tour, bo tak, 6 lat. No, czyli są tacy starzy widzowie, którzy pamiętają Cię jeszcze z telewizora, nie tylko z internetu. Stary prowadzący i starzy widzowie. Tak jest. Damian oczywiście jest teraz aktywny również w internecie, na blogu, ma też swój kanał na YouTubie, podlinkuję do wszystkiego na dole. A dziś będziemy rozmawiali o olejach, ponieważ to jest temat, który powraca jak bumerang w komentarzach pod różnymi filmami, również pod Q&A-ami, więc stwierdziłem, że od olejów zaczniemy. Ja o olejach wiem tyle, że są potrzebne, żeby smarować silnik, ale, i tu jeszcze przydługi wstęp, wiem również, że tam powinna być naklejka, co trzeba lać. Jak nie ma naklejki, to jest instrukcja. Jak nie ma instrukcji, to jest internet. Teoretycznie. Nie ma instrukcji. Nie ma instrukcji i to już jest pierwszy dobry I krok. już jest kłopot. Otóż parę lat temu pojechałem samochodem testowym, który pił olej i nie był to Volkswagen, ani nic z grupy Waga. Pojechałem nim gdzieś w trasę i zapaliła się lampka oleju, w związku z czym zatrzymałem się na stacji benzynowej. To było parę lat temu, więc z internetem też było słabo, a nawet jak się weszło na stronę jakiejś firmy olejowej, to tam głównie... Nic nie było. Tam faks był na przykład. Tak. Tego typu przydatne informacje dla kogoś, kto szuka informacji o olejach. I teraz pytanie, wszedłem sobie na tę stację benzynową, a tam WD-40 to jest taki psikacz, żeby nie rdzewiało. No właśnie, Ale tam jesteśmy jakieś blisko. W40. W40, Coś tam W40. tak, dokładnie. Co to wszystko znaczy i co ja mam lać? Generalna zasada jest taka, jeżeli jest sytuacja awaryjna i nie ma oleju, to wlać jakikolwiek olej silnikowy. Okej. Jakikolwiek. Dobra. Może być do diesli, może być do traktora, dowolny. Jeżeli tego oleju jest mało, to powiedzmy, że dolejemy maksymalnie litr. To przy 4-litrowej misce olejowej to będzie 25%. Lepiej, żeby było cokolwiek przez tę chwilę, niż żeby nie było nic. To była niedziela i to był najgorszy Tak, problem. więc później jedziemy do serwisu, wymieniamy olej z filtrem, jesteśmy uratowani, ale nie uszkodzimy silnika. No Ale jednak, dojedziemy. ale dojedziemy, na pewno nic złego się nie stanie. Na dystansie 100-200 km na pewno się nie zapcha DPF, nie uszkodzimy katalizatora, nic złego się nie wydarzy. No oczywiście trzeba wtedy spokojnie, delikatnie jechać, ale przeżyjemy. Okej. A jeżeli chodzi o to, co trzeba lać do silnika, to zdecydowanie polecam lać to, co zaleca producent. Tak, to jest kolejna rzecz. I nie trzymałbym się tutaj kurczowo producenta oleju, bo wiem, że tutaj widzowie, czytelnicy, słuchacze, wszyscy mają swoje ulubione marki. Teraz jest moda na marki niszowe, bo wiadomo, że koncerny nas oszukują, robią w konia, Tak, jest wyłudzają jakiś pieniądze. taki do Mazdy jakiś Enos czy cholera wie co. Eneos, bardzo Eneos, dobry olej właśnie. japoński. Także nie musimy się trzymać koniecznie marki, musimy się trzymać normy. Każdy producent mówi, że do tego silnika ma być wlany olej, który jest w klasie lepkości, czyli tam na przykład 10W40, ale ma spełniać normę producenta jakąś tam. Ford ma swoje normy, Renault ma swoje normy, Volkswagen ma swoje, każdy ma swoją normę. Okej. I to jest najważniejsze z punktu widzenia zdrowia silnika. Oczywiście tutaj możemy zacząć wchodzić w jakieś dyskusje na temat doboru klasy lepkości. Właśnie. I tutaj się uczepię w grupy Volkswagena, bo to jest bardzo dobry przykład. Grupa Volkswagena do wszystkich swoich silników zaleca jeden olej. Okej. Jest to olej w klasie lepkości 5W30. To nie jest lepkość, podkreślam, to nie jest lepkość, to jest Tylko klasa lepkości 5W30. I w zasadzie do wszystkich teraz samochodów w koncernie Volkswagena poza Citigo, Up z wolnossącym silnikiem i Seat Mii, we wszystkich samochodach można serwisować auto w trybie long life, przynajmniej w tej europejskiej części Europy, bo w Rosji nie wolno, tam long life nie jest dopuszczony. Więc olej musi spełniać normę Volkswagena 50400, 50700. Koniec, kropka. Gdzie to znajdziemy? Na każdej butelce jest to opisane, plus teraz producenci, no nie wiem, nasz na przykład rodzimy Orlen
wprowadził oleje, które są na przykład w klasie lepkości 5W30, ale są dedykowane do marek. I już na tej naklejce jest napisane tam Opel, coś tam, a na tym jest napisane Renault Ford, a na tym Volkswagen, Skoda, Seat, Audi. Okej, czyli trochę się zmieniło od tego czasu, jak wylądowałem na stacji Tak, benzynowej. trochę się zmieniło. Bo tam nikt nic nie wiedział. Mówię, panie, co ja mam, nie wiem co pan, lej pan tam cokolwiek. Dokładnie. No i w sumie to lej pan to cokolwiek nie było wcale takim złym pomysłem, jeżeli jest sytuacja awaryjna. Teraz, czy można się bawić w zmiany lepkości? No dobrze, właśnie, bo zmiana lepkości i jeszcze potem mówiłeś olej do diesla i olej do benzyny. No one się różnią tym, że oleje do diesli, tych nowoczesnych, one są tak zwanymi olejami niskopopiołowymi, czyli low subs. Bardzo wielu osobom się wydaje, że to oznacza, że jest mało popiołu w oleju i że ten olej tam ma... Nie zapcha DPF-u na przykład. No on nie zapcha, ale tu nie chodzi o to, że jest mało popiołu w oleju, nie wiem skąd ten pomysł, tylko mało popiołu zostaje po spaleniu silniku. oleju, po spaleniu, w spalinach. Tak. Przez co wolniej zapycha się DPF, bo są to popioły, które to nie jest sadza, tylko popioły i one zatykają DPF na dębowo. Okej. Czyli sadzę można wypalić, a te popioły jak zapychają, to zapychają. I teraz 0,5% różnicy w ilości tych popiołów, czy to jest tam, powiedzmy, jeden olej ma 1%, a drugi ma 1,5%, no to ten, który ma 1%, pozwoli na przykład dwukrotnie zwiększyć żywotność DPF. Więc różnica jest dosyć znaczna. Zasadnicza. No dobrze, a gdyby ten sam olej nalać do benzynowego silnika, który, znaczy dotychczas nie miały DPF-ów, a teraz będą miały te Też coś particle tam. filters Tak. na benzynę. Też- Ale przyjmijmy samochód benzynowy, który jeszcze nie ma tych nowych filtrów i wlejemy ten Low subs. niskosadzowy low subs, tak? Tak, no on ma trochę inne pakiety dodatków. Pytanie w ogóle, po co mielibyśmy to robić? No to jest sytuacja mojego widza, któremu chcieli w serwisie lać właśnie olej dieslowski do benzynowego i szczerze mówiąc nie bardzo wiedziałem, co mu mam poradzić, poza tym, że lej pan to, co zalecają w instrukcji. No i to jest najlepsze rozwiązanie, bo trzeba pamiętać też, że wszyscy producenci zalecają teraz lanie olejów syntetycznych i tutaj oczywiście też się pojawia gorący temat, co to jest olej syntetyczny. No właśnie. I są fani mówiący, że syntetyk to może być tylko na bazach estrowych albo na PAO, czyli polialfa-olefiny, a już hydrokrak to nie jest syntetyk, tylko to jest oszustwo koncernów, które nam wmawiają, że to jest syntetyk, ale nie jest, bo hydrokrak to jest obrobiona pod wysokim ciśnieniem w środowisku wodoru baza mineralna i przez to ona Chcesz się tam... powiedzieć, że są ludzie, którzy... Tak są. Okej. No i ludzie uważają, że jak jest olej na bazie która powstała w wyniku obróbki zwanej hydrokrackingiem, to taki olej jest B. Okej. Oczywiście, tak bardzo prosto mówiąc, jest to bzdura. Jest to też olej bardzo wysokiej jakości, bo pamiętajcie, że nawet jeżeli, a zwłaszcza jeżeli na przykład mamy olej, który bazuje na bazach estrowych, to musi tam być domieszka i to dosyć znaczna bazy mineralnej, bo inaczej pakiety dodatków się nie rozpuszczą w estrach. Co ciekawe, tak naprawdę najlepiej się estrowe bazy sprawdzają w olejach przekładniowych, a nie w silnikowych. No i jest jeszcze taka technologia, która się nazywa GTL, Gas to Liquid, i w tej technologii Shell produkuje swoje bazy olejowe. One są niezwykle czyste i też bardzo stabilne temperaturowo i odporne na starzenie, utlenianie, bla bla bla. Moglibyśmy tutaj godzinami o tym rozmawiać. Co jest ważne, i tak wszystko powstaje z ropy naftowej. Więc jeżeli ktoś mówi, że hydrokrakowane bazy to jest ściema, bo to jest z ropy naftowej, a PAO to jest też z ropy naftowej, więc to jest tak jakby powiedzieć, że jak się je ziemniaki, to tak jakby się piło wódkę, bo wódkę się robi z ziemniaków. Okej, dobre porównanie. Wróćmy na chwilę, tam się pojawiło określenie long life Tak. i to jest również temat, który... To jest spisek. Tak, to jest spisek. jest- Jeżeli ja dobrze rozumiem zasadę działania long life, popraw mnie jeśli źle rozumiem, to komputer w samochodzie ma ustalone pewne parametry i wiadomo, że olej trzeba wymienić
wtedy, kiedy te parametry przestają być spełniane i to jest w zależności od tego, jak samochód jest użytkowany, ile kilometrów przejeżdża. Tak, to znaczy ja nie zgłębiłem tego tematu aż tak bardzo, żeby wiedzieć, który producent w jaki sposób sobie jakby sprawdza ten olej, bo to może być ilość uruchomień, znaczy umówmy się tak, co do jednego, że komputer... Inaczej będzie się zachowywał samochód, który jeździ tam i z powrotem po autostradzie codziennie 100 km, a inaczej taki, który nawet 30 km, ale codziennie po mieście z częstym włączaniem, wyłączaniem. Ten, którym mama odwozi 2 dzieci do przedszkola, żłobka, szkoły i jeszcze jedzie po zakupy i do fryzjera, i do cioci Helenki i robi po 3,5 km i ciągle odpala gasi. I teoretycznie samochód może robić podobny przebieg, ale w jednym, nie wiem, po załóżmy 15 000 wyświetli się informacja, jedź do serwisu, wymień olej. A w drugim do 30 000 dociągnie bez problemu. do 30 000 dociągnie bez problemu, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o long life. To nie jest tak, że my musimy przejechać te 30 000 kilometrów. Tak, jeśli ja chcę sobie zmienić ten olej po 10 000, bo będę się czuł bezpiecznie. Po 10 000, to niech sobie zmieni. Nikt nie zabroni bogatemu palić pieniędzmi w piecu, tak? Proszę bardzo. Po prostu silnik uważa, czy komputer uważa, że nie ma takiej potrzeby. Idea long life i oleje long life to jest coś, co mówi, że można zrobić nawet 30 000. I właśnie wynika to z warunków eksploatacji i tutaj ale na pewno ktoś to skomentuje jakoś ostro i pojawią się jakieś fajne słowa. Odniosę się do świata silników w ciężarówkach, bo tam jest świetny przykład, który jakby przerabiałem wielokrotnie. Jest taka marka MAN i tam jest jeden silnik i oni, znaczy jeden z wielu silników, ale oni ten silnik wsadzają do różnych ciężarówek. To znaczy, powiedzmy, podwozie jest to samo, kabina się trochę zmienia, ale to jest cały czas ten sam silnik. I ten silnik może być w betoniarce, w wywrotce, ciężarówce, która wozi paczki DHL-a z lotniska do bazy przeładunkowej. Może to być w ciężarówce, która jeździ w Poczcie Polskiej między Warszawą a Łodzią i może to być w ciężarówce, która cały czas jeździ Warszawa-Gibraltar. I teraz w tej, która jeździ Warszawa-Gibraltar, olej można wymieniać nawet co 100 000 km. Ale w tej, która jeździ jako betoniarka, co 6 000 km. No tak, bo no i to jest ta różnica, ale olej jest ten sam. Tak. Olej jest ten sam, silnik jest ten sam, ale warunki eksploatacji są inne. I to jest cały figiel. Jeżeli ktoś chce wymieniać olej 3 razy częściej, no to tak jak powiedziałem, kto bogatemu zabroni, ale trzeba brać pod uwagę to, że w Polsce mamy mniej więcej 18 milionów samochodów, które mają opłacone OC, są zarejestrowane i jeżdżą. I teraz przyjmijmy dla naszych obliczeń, że każdy z tych samochodów ma 4 litry oleju silnikowego w misce olejowej. I teraz możemy wymieniać ten olej w tych wszystkich samochodach co roku albo co 2 lata. Tak. Teraz trzeba sobie pomnożyć 18 milionów razy 4 i zobaczyć, ile milionów litrów oleju silnikowego trzeba wymienić. Tak. I następnie go zutylizować. No i właśnie, zutylizować, więc to jest bardzo duże obciążenie dla środowiska naturalnego. Oczywiście ja wiem, że te tankowce to jeszcze więcej i że jak ten wulkan to jeszcze więcej, ale jednak wszystkim nam doskwiera to... A jak się samochód zepsuje, to jeszcze więcej. Tak, ale wszystkim nam doskwiera to, że wokół Warszawy ludzie palą kaloszami i oponami w piecach i kaszlemy przez to. Ale jak już chodzi o nasz samochód, to wytniemy sobie chętnie DPF, bo to przecież wymysł tych idiotów ekologów, absolutnie. A olej będziemy wymieniać co 10 000, walić to, że trzeba te miliony litrów utylizować. No i to jakby jest, jeżeli chodzi o long life, no trzeba po prostu, to mówił porucznik Borewicz, że myślenie ma przyszłość nie tylko w milicji. No i tego się trzeba trzymać. Tak, myślę, że tym pozytywnym akcentem tu zakończymy, czyli po prostu myślę, że jeszcze o olejach możemy gadać i gadać. O olejach na pewno jeszcze pojawią się pytania i być może do tego tematu wrócimy za jakiś czas. Pogadamy o gęstości, lepkości w 100 stopniach, dodatkach myjących i różnych takich innych rzeczach. O tym pogadamy następnym razem i to będzie fajne. Tymczasem olej wymieniamy po pierwsze zgodnie z zaleceniami producenta. Zawsze przeczytajmy, czy tam nie jest napisane, że w trudnych warunkach eksploatacji trzeba olej wymienić częściej, a trudne warunki eksploatacji to na przykład jazda na krótkich dystansach. Jak jeździcie 10 km do roboty, to
To się w łapie korkach. na 10, to się łapie na krótki dystans. No. Dokładnie. Tak. Zgodnie z zaleceniami producenta, wtedy, kiedy albo wskaże komputer, albo zgodnie z zaleceniami producenta, albo rzadziej, jeżeli Tak. macie takie I zapotrzebowanie. olej taki, jaki zaleca producent, zgodny z normą producenta. A jeżeli chodzi o producenta oleju, hulaj dusza piekła nie ma. Jeżeli spełnia normę, to znaczy, że musiał przejść przez wszystkie testy, które kosztowały bardzo dużo, więc nie ma tam ściemy. I jak lubicie marki niszowe, które są super, to wymieniajcie. Jak lubicie koncerny, które spiskują przeciwko nam, to Z wyjątkiem polskich koncernów. Polskie koncerny nie spiskują przeciwko. nie, zupełnie. Okej. To był Damian Śmigielski, który opowiadał o olejach. Do olejów jeszcze wrócimy. A to był Marek Wieruszewski. Dziękuję, który słuchał właściwie i starał się czegoś nauczyć. Do olejów jeszcze wrócimy, a z Damianem będziemy też rozmawiali w kolejnych tygodniach o różnych innych ciekawych rzeczach związanych z motoryzacją. Dzięki i do zobaczenia, usłyszenia. Cześć! Do zobaczenia.